Polskiego się nie uczy, polski się czuje. O, wiste! Wielu z was na pewno zastanawia się, jak udało się jednemu normalnemu czarnogórcowi nauczyć się języka polskiego i zdać egzamin B1. I to nie myślę tylko o was, Polakach, ale również i o wielu obcokrajowcach mieszkających w Polsce. Opowiem moją historię, a i metodę nauki, ale nie obiecuję cudów. Idemo! To już trzeci filmik z mojej serii o języku polskim. Zapraszam do obejrzenia resztę. Tam dowiecie się, dlaczego nauczyłem się tego pięknego języka, jak i mojej martyrologii z nim, ale też i dlaczego słowa godzina, frajer i kurczak są śmiesznie dla mnie. Od razu powiem, że miałem duże ułatwienie od początku, bo mój język ojczysty jest też językiem słowiańskim. Jezik koji se do sada neprecizno nazivao srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski jezik, već se radi o 6 različitih jezika. Srpskom, hrvatskom, bosanskom, hercegovačkom, crnskom i gorskom jeziku. Dobra, nie jest aż tak bliskim, ale na pewno miałem o wiele łatwiej niż jakikolwiek Anglik czy Arab. Ale muszę przyznać, że to czasami może być przekleństwem, bo te podobieństwa mogą sprawiać duże problemy. Ale z pewnością mogę powiedzieć, że dla nas południowych Słowian nie jest tak trudno dojść do poziomu A2, ale dalej zaczynają się duże kłopoty. Polako, później o tym porozmawiamy. Tak blisko jesteśmy do 5000 subskrybentów, byłbym wam wdzięczny za subskrypcję. A jak powoli zbliża się druga rocznica kanału, myślę, że jestem wam trochę winien informacji o sobie. Jestem z Czarnogóry i mieszkam w Polsce ponad 6 lat. Ale tak naprawdę Polska nie była moim pierwszym wyborem. Od dawna wiedziałem, że chcę na jakiś czas mieszkać za granicą. Studiowałem stosunki międzynarodowe w Podgoricy, a później pracowałem kilka lat w sektorze cywilnym. Jestem bardzo wdzięczny za te doświadczenia, ale chciałem czegoś nowego, przynajmniej skończyć magisterkę za granicą. Dlatego w 2019 roku zaaplikowałem o stypendium na studia w Zjednoczonym Królestwie, jak i w Niemczech. W tym samym czasie miałem kolegę, który pracował w Warszawie, który zaproponował, że mnie zreferuje. Cały czas mu mówiłem, dzisiaj lub jutro zajmę się aplikacją do pracy. Musiał na mnie długo czekać. Niestety nie udało mi się dostać żadnego stypendium, a byłem w ostatniej rundzie w obu przypadkach. Więc wreszcie napisałem do firmy kolegi i po procesie zatrudnienia dostałem pracę. I tak w październiku 2019 trafiłem do Polski. Nie planowałem tu długo być, ale jeden RNA wirus, a później na szczęście jedna Polka przekonali mnie, żeby tu zostać. I 6 lat później jestem tu z wami i opowiadam o tematach, które mnie interesują, a tak naprawdę to tylko część tego, o czym chciałbym wam gadać. Jednym z tych tematów są języki, bo przez całe swoje życie uczyłem się nowych języków. Aczkolwiek przyznaję, jestem leniwym czarnogórcem i za rzadko publikuję filmy. Jednak wiele mnie nadal łączy z moim krajem. Tam są moi rodzice, moi najlepsi znajomi, a bardzo kocham różnorodność, naturę i bogactwo kultur Czarnogóry. A że zawsze interesowała mnie geografia, ale też polityka, czyli geopolityka, to nie było nic dziwnego, że każdy kraj na świecie mnie trochę interesował. Wystarczy tego już. Wróćmy do tematu, jak nauczyłem się polskiego. Przed wyjazdem do Polski znałem tylko te najbardziej znane słowa, jak Dzień dobry. Dziękuję. Jak się masz? i oczywiście Siedzę, chyba za nic nie widzę. Let's gram dla nich. już przed przeprowadzką poznałem paru Polaków na różnych konferencjach w różnych krajach Europy, a i trochę polskich turystów mieliśmy w Czarnogórze, więc brzmienie tego języka nie było mi obce. Jednak prawie nic nie rozumiałem, oprócz jakiegoś pojedynczego słowa, które jest takie samo u nas. Zacząłem z przeklętym Duolingo, ale od razu zauważyłem, że to strata czasu. Potem na szczęście odkryłem wiele fajnych polskich kanałów na YouTubie, wśród których muszę wymienić Easy Polish.
Już jak uczyłem się języka francuskiego, oglądałem kanał Easy French i przez kilka miesięcy udało mi się przyzwyczaić do szaleństwa tego języka. I okazało się, że ekipa z Easy Polish również jest bardzo utalentowana i dobrze wyjaśnia koncepty, pokazując, jak ludzie naprawdę rozmawiają między sobą. Idą po ulicach i pytają przypadkowych ludzi o ich opinie na różne tematy. Od takich codziennych do bardzo filozoficznych. To, co osoba mówi, jest napisane po polsku, a pod tym są napisy po angielsku. Zawsze miałem przy sobie notatnik i jak zobaczyłem nowe słowo, to od razu zapisywałem je z tłumaczeniem, jakie dali w filmiku. W taki sposób uczyłem się powoli zastosowania czasowników, rzeczowników i przymiotników. Naprawdę nie wiedziałem, jak bogatym językiem jest język polski. A najważniejsze było to, że z czasem brzmienie polskiego zaczęło stawiać się czymś normalnym. Zajęło to parę miesięcy, ale opłacało się. Kupiłem też podręczniki, ale szczerze prawie ich nie używałem, bo zauważyłem, że dla Słowianina to nie jest najlepszy sposób nauki. Za dużo jest zasad, ale i wyjątków. Po prostu trzeba się uczyć powoli, bo naukę języka polskiego widzę tak samo jak budowę piramidy. Nie tej piramidy. Kawałek po kawałku, jeden wyjątek, jedna zasada po kolei, od przypadku do przypadku. Potem zacząłem słuchać muzyki, rozumieć memy, czytać artykuły, oglądać filmy i seriale. Po prostu zanurzać się w kulturę. A że macie bardzo podobne poczucie humoru, bardzo mi to pomogło. Polski wynalazek. Jednak to wszystko byłoby na próżno, gdybym nie gadał z Polakami. Od początku próbowałem rozmawiać, nieważne jak źle i dziwnie. Stresowałem się niesamowicie. Tyle razy bałem się pogadać z kasjerkami, myśląc, że powiem coś głupiego. I oczywiście powiedziałem wiele głupot, ale jedno zdanie zawsze mnie ratowało. Nie mówię dobrze po polsku, ale próbuję się nauczyć. Przypadki dla wielu obcokrajowców są koszmarem, ale dla mnie nie były tak dużym wyzwaniem, bo u nas jest ich tyle samo. Jednak nie są tak podobne jak się wydawało na początku. Dopiero niedawno nauczyłem się nazw przypadków i ich kolejności, ponieważ nigdy tego nie potrzebowałem. Po prostu nazywam je tak, jak się nazywają w serbsko-chorwackim. Nie uwierzcie mi, ale po raz pierwszy otworzyłem artykuł na Wikipedii o przypadkach i tak to przeżyłem. Gdybym tak się uczył od początku, to już od dawna bym się podał. Język polski to stan umysłu. Czasami trzeba go bardziej czuć, niż logicznie zrozumieć. Mógłbym wam tyle wyjątków napisać, ale na pewno już sami o nich wiecie. Musieliście się ich uczyć przez dużą część waszego życia. Więc nie będę wam truł dupy i opowiem wam, jak to wygląda z perspektywy jednego normalnego czarnogórca. Ten będzie najłatwiejszy. O kurde. Jestem hardcorem. Od początku Polski robi kłopoty, bo w takich sytuacjach, gdzie chcę powiedzieć kim jestem, używa się pytanie kim zamiast kto jestem. Nie mogę się przyzwyczaić do mówienia jestem czarnogórcem zamiast ja sam czarnogorac. A nawet nie chcę mówić o tych wszystkich końcówkach w liczbie mnogiej. Nawet nie będę dużo o nim mówić, bo to 9. krąg piekła. I u nas nie jest o wiele łatwiej naprawdę, więc przynajmniej pomogło mi to, że już kiedyś przez to przeszedłem. Skąd ta końcówka owi w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego? Nadal nie mogę się przyzwyczaić, że muszę powiedzieć, że daję prezent Dawidowi, Grzegorzowi, Polakowi, ojcowi, ojcu. Tak jak my zawsze mówimy, otcu. I oprócz niektórych bezsensownych, patrzę na ciebie, Bierniku. O, Biernik! Na pewno czekaliście długo na tą część. Jak odmieniamy rzeczownik w rodzaju żeńskim, a nagle pojawia się też przymiotnik, dochodzi do dysonansu. Końcówki się nie zgadzają. Widzę jedną dziewczynę. Dlaczego? Nadal mam z tym problemy.
Ale tak naprawdę reszta nie była aż tak trudna, bo końcówki mniej więcej się zgadzają. Mniej więcej. Oprócz tego szaleństwa, że narzędnik używa się zamiast mianownika, ten przypadek jest jednym z najłatwiejszych i nigdy nie miałem z nim dużych problemów. Wreszcie! Tu też nie było nigdy dużych problemów, bo znowu mniej więcej końcówki się zgadzają i są podobne do tych w serbsko-chorwackim. I mój ulubiony wołacz, czyli wokatyw. Moja mamusiu, tatusiu, Basiu, misiu. Jakie to urocze. I jest podobny i u nas. Joj, radowany, srni radowany. Więc gdyby nie te szaleństwa z mianownikiem, dopełniaczem, celownikiem, no trochę i zbiernikiem i narzędnikiem, mogłoby być o wiele gorzej. Polskiego się nie uczy, polski się czuje. Ale tak szczerze nie mówię perfekcyjnie po polsku. Nadal tu i tam pojawia się jakieś słowo z mojego języka. Nadal czasami odmieniam słowa po naszku. Za bardzo poprawiam siebie, czy sobie, gdy mówię. Czasami kilka razy odmieniam to samo słowo, a potem okazuje się, że pierwsze było poprawne. Nadal za bardzo nie rozumiem polskiego slangu. Nadal jestem skonfundowany, jeśli chodzi o czasowniki niedokonane i dokonane. Czyli który przedrostek użyć? Zalecić, polecić, zatrzymać, wytrzymać, utrzymać. Jest mnóstwo innych przykładów. Nadal się krępuję, gdy muszę coś załatwić, a najgorzej jest, jeśli muszę się z kimś pokłócić. O, wy ste! Opet! Jestem pod wrażeniem, że oglądaliście ten film do końca. Dziękuję Wam za wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam. Ciao! Moja tatusiu. Czekaj.